Witam w lekcji 4 modułu 5 dotyczącej wyznaczania celów w procesie coachingu. Jak wiemy, coaching opiera się głównie na wyznaczaniu celów i podążaniu z klientem, tudzież za klientem, do realizacji wcześniej ustalonych celów. Do ustalania celów służą nam różne kryteria. Najczęściej możemy spotkać taki zestaw kryteriów w postaci techniki SMART. Innym modelem jest technika SPVM, jeszcze innym EXACT. Którą z nich wybrać? Każda się nadaje. Są pewne drobne różnice między SMART-em a EXACT-em, a techniką SPVM i na tym się skupię w tej części naszego filmu. Mianowicie, pierwotną techniką kształtującą wyznaczanie celów w procesie coachingowej najczęściej używanym jest właśnie technika SMART, gdzie pewne kryteria poprawnie skonstruowanego celu pozwalają naszemu coachi w zrealizowaniu tego celu. Pozostałe dwie wspomniane przeze mnie techniki, szerzej opisywane w materiałach, różnią się tym, że są trochę bardziej osobowościowe. Jeśli weźmiemy pod uwagę technikę SPVM, będzie ona dotyczyła bardziej znośnych, bardziej wizualizacyjnych celów naszego klienta, bardziej motywujących, wpływających na jego percepcję możliwości wykonania. Jeśli weźmiemy technikę EXACT, ona także będzie się różniła od dwóch pozostałych wcześniej, mianowicie tym wewnętrznym odniesieniem i wysokim poziomem ambitności wykonania tego zadania. Więc jeśli mamy dla porównania technikę SMART a technikę EXACT, wiemy, że techniką EXACT będziemy mogli pracować na wyższych celach, na większych osiągnięciach, na wyższym poziomie motywacji niż w klasycznej technice SMART. Podobnie różnica w SPVM będzie dotyczyła tego, że te cele są bardziej osobowościowe, bardziej podmiotowe naszego klienta, czyli on w tych naszych celach musi się znaleźć. W samej technice SMART oczywiście mieszczą się wszystkie kryteria poprawnie skonstruowanego celu, ale nie zawsze to wystarczy. Dlatego też kolejna technika, która dotyczy skalowania celu, będzie się odnosiła do wszystkich trzech wspomnianych przeze mnie sposobów ustalania celów coachingowych. Mianowicie skalowanie jest związane z zadawaniem odpowiednich pytań, czyli całą istotą naszego procesu coachingowego, tak aby rozpoznać nie tylko cel główny, ale też cele szczegółowe i określić nasze podcele taką wybraną techniką określania celów, po to, żeby klient widział swój cały globalny cel, ale też żeby widział swoje cele cząstkowe albo szczegółowe. Bo dla przykładu, jeśli ktoś chce, powiedzmy, zrzucić 5 kg, to bardzo prostym w określeniu celu będzie model SMART. Ale jeśli ktoś chciałby na przykład stać się coachem czy e-coachem, wówczas dwie pozostałe metody będą bardziej rozwojowe, będą bardziej mobilizujące, będą bardziej wyobrażeniowe. I my w skalowaniu celu musimy zadać bardzo konkretne pytania do tego, aby te drobniejsze cele w procesie zostawania coachem czy e-coachem można było zrealizować. Za moment przedstawię pytania, jakie są z tym związane, a Państwa zapraszam do tego, żeby przemyśleć, jaki cel chcielibyście sobie ustalić. Mam nadzieję, że jakiś cel pojawił się w Państwa głowie i udało Wam się tymi popularnymi metodami ten cel sobie określić. To, co zrobimy za chwilę, dotyczy właśnie skalowania. Bardzo chciałabym zaprosić do tego, abyście teraz podzielili swój ogólny cel na cele szczegółowe. Ile elementów potrzebujemy zrealizować, aby ten duży cel, który sobie oznaczyliśmy wybraną przez Was metodą, mógł być zrealizowany. Czyli na przykład, jeśli chcę zostać coachem, to być może moim celem szczegółowym byłoby to, że potrzebuję odpowiedniego kursu, na przykład takiego jak ten. Albo potrzebuję uzupełnić wiedzę dotyczącą psychologii coachingu. Albo potrzebuję potrenować autoprezentację. Albo mogę potrzebować umiejętności wypowiadania się w sytuacji pracy z kamerą, czy też z mikrofonem. To wszystko może stanowić poszczególne podcele mojego dużego projektu, jakim jest zostanie coachem. Dlatego też na tę chwilę zapraszam Państwa, abyście sobie oznaczyli w wybranej metodzie ustalania celów SMART, EXACT, SPVM swoje poszczególne cele w odniesieniu do tego głównego celu. Jeśli udało się już Państwu podzielić swój główny cel na cele szczegółowe, należy wówczas
wskazać wskaźniki oceny realizacji tych celów szczegółowych, czyli po czym konkretnie ja poznam, że ten cel szczegółowy został zrealizowany. Jakie będą towarzyszyły mi uczucia, jaką będę miała wizualizację, w jaki sposób będę mogła rozeznać w sobie, że ten cel został osiągnięty. Następnie należy zastanowić się, z jakiego miejsca zaczynam przy realizacji poszczególnego celu, a do jakiego miejsca idę i wówczas określić swoje zasoby. Na przykład takimi pytaniami jak: co mam w doświadczeniu, co pomoże mi zrealizować mój cel? Jakich zasobów swoich mogę użyć, ale potrzebuję je nieco uzupełnić? Jakich zasobów potrzebuję w ogóle, bo jeszcze ich nie posiadam, a ten cel cząstkowy jest istotą mojego celu głównego? Czego się obawiam w realizacji poszczególnych celów cząstkowych, które mogą zaszkodzić mi w realizacji celu głównego, i w jaki sposób mogę już teraz działanie swoje kierunkować na to, aby takie czynniki nie wystąpiły. Być może potrzebuję wiedzieć, skąd mogę czerpać wiedzę. Być może potrzebuję trochę treningu. To wszystko zależy od procesu coachingowego. Dobre pytania coacha poprowadzą przez skalowanie celu w kolejny etap. Na ile poszczególne podcele są możliwe do realizacji w tej rzeczywistości, w tej realności, w której się znajdujemy. I pytania, które są do tego etapu niezwykle istotne, to na ile ten cel jest realny, na ile jest możliwy do realizacji, na ile ja mam warunki do skorzystania z tego otoczenia, z tych zasobów zewnętrznych, żebym mogła ten poszczególny podcel zrealizować. W trakcie skalowania celu należy też ocenić efekt końcowy. Nie tylko tego całego głównego celu, ale tych poszczególnych. Nadać im wcześniej priorytety. Który krok jest niezbędny do tego, aby kolejne kroki mogły być zrealizowane. Więc w przypadku sumy poszczególnych celów cząstkowych będziemy musieli wykorzystać wiedzę na temat priorytetów, czyli jak ustalać priorytety, jak się bronić przed autosabotażem, w jaki sposób konstruować swoje myśli, które będą się nam pojawiały, a które będą związane na przykład z sabotażem, naszym autosabotażem, które treści, które będziemy słyszeć w głowie, będą należały do naszego krytyka wewnętrznego. Tego wszystkiego dowiecie się Państwo z kolejnych lekcji. Dziękuję bardzo.